Cześć, witamy w Wnet Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rykowski. Słuchajcie, na dzisiaj mieliśmy zaplanowany inny odcinek, ale postanowiliśmy na gorąco go zmienić i porozmawiać na inny temat. Nagrywamy to wyjątkowo tuż przed, czyli w poniedziałek. Premiera odcinku jest jutro we wtorek. Oczywiście domyślacie się, chcielibyśmy porozmawiać o roli lidera w sytuacji kryzysowej, w takiej, w jakiej się znaleźliśmy. Na początek chciałem zaznaczyć, że nie będziemy się tutaj wymądrzać na temat wyborów, przed którymi stoją mieszkańcy Ukrainy, czy sytuacji, w której się znaleźli. Z dnia na dzień ich życie normalne się zamieniło w piekło. Oczywiście to jest ciężkie do wyobrażenia dla nas, sobie siedzimy wygodnie, bezpiecznie, więc zupełnie nie będziemy się na ten temat tutaj wymądrzać. Nie będziemy też mówić, w jaki sposób możecie prywatnie wesprzeć Ukrainę, bo jest dużo informacji na ten temat, można je łatwo znaleźć w polskich mediach czy w internecie, więc to na pewno też wiecie, w jaki sposób postępować. Jedyne co to zwróćcie uwagę, czy na przykład zbiórki pieniędzy nie są oszustwem, czy są prowadzone przez znane fundacje czy organizacje, bo tego się trochę pojawia niestety. Warto też, jedna rzecz, którą chciałem zaznaczyć, to postawa ukraińskiego prezydenta Wołodymira Zełenskiego. To jest na pewno coś, co będzie w przyszłości podstawą do wielu materiałów na temat przywództwa w trudnych sytuacjach, ale tak jak wspomniałem, to nie jest to, o czym będziemy dzisiaj mówić. Dzisiaj skupimy się na tym, w jaki sposób my, czyli właśnie liderzy zespołów, liderzy firm, startupów, możemy się zachować, zareagować i zwrócimy uwagę wyłącznie na takie kwestie, które są w tym naszym zakresie możliwości, bo podkreślam, w porównaniu do tych osób, które mają naprawdę ważne wybory i naprawdę ważne problemy przywódcze, to co jest u nas, to jest naprawdę zupełnie inna skala. No to, co jest takie najważniejsze, no to nie możesz być teraz po prostu paskudnym korporobotem, siedzącym, że tutaj różne swoje rzeczy, trzeba projekty ciągnąć i tak dalej. Tutaj odsyłamy cię do odcinka 30. Musisz być teraz jak rodzic i zaopiekować się swoimi ludźmi, zwłaszcza jeżeli masz ludzi, czy to właśnie z Ukrainy, czy z Białorusi, czy z innych krajów. No jest to mega ważne, żeby dać im się o nimi zaopiekować i zadbać o to, żeby po prostu im było dobrze. Tak, to jest ważne, żeby nie udawać, że nic się nie dzieje, że wszystko jest po staremu. Czyli robimy swoją codzienną pracę, tam się coś dzieje, ale to jest polityka, jakieś newsy ze świata, nie ma się co tym przejmować. Nie, zupełnie nie. Ludzie różnie reagują na stresujące wiadomości dochodzące z Ukrainy. Niektórzy nie mogą się skupić na pracy, bo się martwią o swoją przyszłość. Zwłaszcza oczywiście nasi koledzy i koleżanki z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, oni wręcz są osobiście w to zaangażowani, mają tam rodzinę, mają znajomych, martwią się po prostu o to, co się z nimi dzieje, ale też ci z nas, którzy powiedzmy są mniej związani z Ukrainą, też czytamy te wiadomości, do nas dociera, martwimy się o tym, co się stanie, jak się dalej sytuacja rozwinie, martwimy się o naszych znajomych, o naszych bliskich i ważne jest to, żeby z jednej strony ludzie będą na nas patrzyli, więc musimy zachować spokój, rozsądek i nawet jeżeli się denerwujemy, to w jakiś taki sposób nie epatować tymi emocjami, bo ludzie mogą przejmować taki negatywny nastrój od nas. Z drugiej strony też musimy pozwolić po prostu ludziom rozmawiać na ten temat. Nie zamykać dyskusji, nie urywać. Może się zdarzyć, że nawet spotkania po prostu pójdą w zupełnie innym kierunku i zamiast rozmawiać o kolejnych projektach, zamiast robić daily czy refinement, będziecie po prostu rozmawiali na ten temat, więc trzeba się spodziewać tego, że wydajność będzie obniżona, że koncentracja będzie niższa, że będzie na pewno mniej dowożone. Ale to nie znaczy, że należy pozwalać na to, żeby w ogóle robota się rozleciała. Trzeba wyznaczać sobie zespołem realne zadania, dowozić coś, ale oczywiście trochę mniej, bo wiadomo, że te nastroje będą inne. Niemniej jednak warto podejść do tego właśnie tak świadomie i podejść do tego w ten sposób, że wydajność będzie mniejsza, ale jednak coś trzeba robić. Jednym ze sposobów właśnie radzenia sobie ze stresem to jest po prostu wzięcie się do roboty. Prywatnie, nie wiem, posprzątanie mieszkania, czy zrobienie zakupów, czy inne codzienne czynności, a w pracy właśnie nadal realizacja zadań. Tak, to co powiedziałeś jest bardzo, bardzo ważne i tutaj odsyłamy też do odcinka o Bobie Igerze, gdzie my właśnie mówiliśmy o tym, jak sobie radzić w tych trudnych sytuacjach. I to jest mega istotne, żeby się skupić na tym, na co mamy wpływ, robić to, co możemy zrobić, bo to jednak pamiętajcie, że duży szum medialny będzie się pojawiał wszędzie dookoła, będzie dużo dezinformacji, bo to też takie mamy czasy. Dlatego najlepsze, co możecie zrobić właśnie, żeby też się odstresować i jakby odciąć trochę
trochę od tego tematu, no to przede wszystkim właśnie zająć się czymś konstruktywnym. Możecie też pomyśleć, czy wy na przykład, jeżeli macie nastroje bardzo złe w firmie, czy na przykład nie zorganizować czegoś, co ludziom po prostu humor poprawi. To, co musisz przede wszystkim zadbać, no to przede wszystkim o stały kontakt ze swoimi ludźmi, zwłaszcza tymi, którzy właśnie są dotknięci tym konfliktem bardziej personalnie, czy to osobami z Ukrainy, czy z Białorusi, czy z krajów dookoła. My pracujemy z firmą, która jest w Rumunii i tam nastroje też są złe, no bo jakby nie patrzeć, ta mapa wygląda, nagle cały świat tutaj, ten wschodni się robi bardzo bliski. Więc ważne jest to, aby przede wszystkim nie unikać tego tematu, spotykać się z ludźmi 1 na 1 regularnie. Tutaj też odsyłamy do odpowiedniego odcinka, gdzie macie więcej, jak zrobić to dobrze, bo jest czas na to przede wszystkim, żeby pogadać o tym, jak ktoś się czuje. Nie, co mamy tutaj, to nie jest czas na statusy, tylko to jest czas przede wszystkim dla was, żeby zadbać o dobre samopoczucie psychiczne i swoje, i waszych pracowników, waszych ludzi, no bo bez tego będzie po prostu ciężko później wstać. Warto też zastanowić, kiedy będziecie rozmawiali z ludźmi, jak się czują, zwłaszcza tymi dotkniętymi tą sytuacją. Zastanówcie się nad tym, w jaki sposób możecie pomóc jako lider. Jako menedżerowie macie wiele więcej narzędzi niż czasem się wydaje do tego, żeby te osoby wesprzeć. Zastanówcie się, bądźcie kreatywni. Dając kilka przykładów takich, które zastosowaliśmy, czy które możemy zastosować u nas, to są chociażby płatne dodatkowe dni wolne dla osób, które na przykład ściągają swoją rodzinę z Ukrainy albo pomagają uchodźcom. Pracownicy etatowi mogą otrzymać pomoc z Funduszu Świadczeń Socjalnych. Można zorganizować pomoc prawną, psychologiczną, pożyczki jakieś, bezzwrotne wsparcie. Można organizować pomoc logistyczną z funduszy firmowych, typu, nie wiem, na przykład zakup biletu, czy noclegu, czy, nie wiem, pozwolić komuś zostawić swoje rzeczy w biurze. Dużo z takich kosztów to jest kropla w budżecie firmy i często albo wy możecie o tym decydować, albo możecie spytać swojego szefa i jest to coś, co często zdarza się, że jest w zasięgu. Ważne, żeby działać po prostu zgodnie ze swoim sumieniem i brać jakieś decyzje na klatę wtedy, kiedy uważacie, że to jest po prostu dobre, sprawiedliwe i poprawne. I warto, żeby nie zakładać, że się nie da. Tutaj odsyłamy do naszego odcinka 57 na ten temat. Z mojego doświadczenia miałem takie sytuacje, że jeżeli się podejmuje decyzje, które są zgodnie z sumieniem i z wartościami i jest się w stanie je obronić, to nikt cię za to nie ukarze. W ostatnich dniach, kiedy jakieś tam różne decyzje podejmowałem, okazało się, że nie byłem tego pewien, ale okazało się, że mój szef był z nimi ze wszystkimi ok i w sumie to był gotów na więcej i chciał jeszcze bardziej jakąś tam pomoc rozwinąć. Zresztą cała nasza firma EMAG będziemy niedługo wdrażać właśnie rozwiązania, które będą pomagać finansowo uchodźcom z Ukrainy. Więc nie zakładajcie, że się nie da, bądźcie kreatywni, próbujcie i macie większą moc niż wam się wydaje. Czasem jest tak, że tutaj, Paweł, wspominałeś o tym, żeby być w kontakcie, być w relacji z tymi osobami, które są najbardziej dotknięte. Czasem rzeczy się dzieją w weekend albo po godzinach. Ktoś może do was zadzwonić, czy oczekiwać waszej pomocy, waszej dostępności właśnie w jakichś nietypowych godzinach, bo chociażby chce wziąć wolne następnego dnia albo chce coś załatwić, czy jest jakaś pomoc potrzebna. Nie unikajcie tego. Mówiliśmy o tym w 40 odcinku, że liderem jest się 24/7. I nie można po prostu zamknąć laptopa, włączyć telefonu i zniknąć, zwłaszcza w takich sytuacjach. Wiemy, że w wielu firmach międzynarodowych sztaby działają właściwie cały weekend, działały bez przerwy, żeby podejmować jakieś decyzje, organizować się w związku z tymi, że na przykład mają pracowników po prostu w Rosji, w Ukrainie. Aktywnie pytaj, co się dzieje, czy możesz pomóc, jakiej pomocy możecie dostarczyć, no bo nie wszyscy są na tyle śmiali, żeby o to zapytać wprost i powiedzieć, słuchaj, potrzebowałbym na przykład, nie wiem, tygodnia wolnego albo jakichś dodatkowych środków. Dokładnie tak i to, co też jest ważne, to, że dobre czasy, znaczy przygotowywanie się na złe czasy powinno nastąpić w dobrych czasach. Teraz, kiedy już złe czasy nadchodzą, może być za późno, ale warto przede wszystkim zastanowić się nad tym, jak wygląda buzz factor u ciebie. Tutaj znowu odsyłamy do odpowiedniego odcinka, bo jeżeli się okazuje, że nagle stracisz połowę ludzi, bądź ktoś po prostu wypadnie i nie masz żadnej procedury awaryjnej backupu, nie masz jak tego być, może się okazać, że rykoszetem oberwie twój zespół, a myślę, że w takiej sytuacji to jest ostatnie, co byś chciał, ponieważ właśnie ta praca, robienie rzeczy, które się lubi, no to jest coś, co może uratować psychikę ludzi, więc pomyśl nad tym, czy
wszystko jest ok, czy masz dobrze zespół ułożony, czy nie jest tak, że może ludzie się powinni więcej podzielić wiedzą, doświadczeniem, czy nie masz tak, że wystarczy, że jedna osoba wyleci na przykład na 2 tygodnie, czy na miesiąc, ponieważ w tej sytuacji to nie wiesz, ile takie różne rzeczy mogą potrwać, czy to będzie ok, czy może jednak nie. Podsumowując, bądźcie ludźmi, działajcie zgodnie ze swoimi wartościami, z sumieniem, nie chowajcie głowy w piasek, rozmawiajcie o tym, co się dzieje z waszymi ludźmi, pomagajcie na tyle, na ile możecie, bądźcie dla nich dostępni. No i cóż, życzymy wszystkim, żeby agresja Putina na Ukrainę skończyła się jak najszybciej, żeby pokój wrócił, no i oczywiście, żeby Ukraina się odbudowała i wróciła do normalnego życia. I dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia za tydzień. Cześć, trzymajcie się. Jeżeli macie znajomych, którzy mają zespoły międzynarodowe, to wyślijcie im ten odcinek, może im się to przyda. Będą mogli po prostu, będą w stanie lepiej zarządzać swoim zespołem, a też przede wszystkim pomóc swoim ludziom.